Cześć! Dziś zapraszam Was na ostatni odcinek niesamowitych atrakcji Nowego Jorku oraz niespodziewanej przygody, która... To zaczynamy! Dzisiaj jest nasz przedostatni dzień i przyszliśmy do Edge'a, ale jeszcze zanim do niego pójdziemy, chcieliśmy zobaczyć wesel. Niestety budynek wesel jest zamknięty i ani mi, ani Patrykowi nie udało się do niego wejść. Wchodzimy do Edge'a. Jest to najwyższy taras widokowy na półkuli zachodniej, znajdujący się przy ulicy Hudson Yards 30. Posiada on wyjątkową konstrukcję zawieszoną w powietrzu, dzięki czemu masz wrażenie unoszenia się w powietrzu i możesz cieszyć się 360-stopniowym widokiem, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Wjeżdżamy na górę. Dokładnie rok temu Patryk był tutaj, w tym rogu, na rogu Edge'a. A teraz ja tutaj jestem. Is Adam happy to be here? Yes, I am. How does it feel? Freaking good. Za mną kolejne cudo Nowego Jorku. Tylko trochę różowe. Po Edge'u spędzimy czas na przyjemnym spacerze po parku Highline, który od otwarcia w 2009 roku stał się jednym z najważniejszych miejsc turystycznych Nowego Jorku, odwiedzanym przez około 8 milionów ludzi rocznie, a całość inwestycji kosztowała prawie 223 miliony dolarów. Idziemy, 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 idziemy. Patryk rok temu znalazł tego kościotrupa, a tym razem ja go znalazłem, tylko z flaszką. Czas na odpoczynek na Highline. Nasz spacer powoli dobiega już końca. Był on po prostu niesamowity. Idąc wzdłuż Highline, można dojść do Little Island. Jest to park kieszonkowy na sztucznej wyspie na rzece Hudson. Oficjalne otwarcie nastąpiło 21 maja 2021 roku. No i jak PTP, widzowie, Patryk tutaj był rok temu i ta atrakcja była zamknięta. Teraz też jest. Chwilę później zaczął padać deszcz i wtedy wróciliśmy taksówką do naszego hotelu, żeby odpocząć. W drugiej połowie dnia przyjechaliśmy pod Flatiron Building, a teraz jesteśmy przy portalu, który jest nieczynny. Chyba śpi, a nie jest nieczynny. Tam mi powiedziałaś. Nie, powiedziałam, że śpi. Nie, powiedziała nieczynny przed chwilą. Nie. Gdzie? Przeczytam, co tam pisze. Portal is asleep. Ale Back ty- up at 8 a.m. Ty mi powiedziałaś nieczynny. Nie. Ale tam mi mówiłaś. No to co? To są twoje słowa. Będziemy się kłócić. No twoje słowa. Ja mówię to, co ty mi powiedziałaś. Pokażemy teraz widzom całą resztę. A tak wygląda portal, gdy jest włączony. Wtedy na przykład ludzie z Nowego Jorku mogą pomagać do mieszkańców Dublina. Fajnie, co nie? Udało mi się przyjść do Harry Potter Store.
Popatrzcie na ten sklep. Prosto z magicznego świata. Adam, co to za różdżkę dorwałeś? Różdżka z domu Ravenclaw. Pasuję ci do okularów. O, to jest fakt. Adam, czy ty byś chciał dostać różdżkę nieśmiertelności? No nie, no nieśmiertelny to bym nie chciał być. A teraz mamy wejście do pokoju Dumbledora. Flatiron Building rok temu był w remoncie i w tym roku nadal jest w remoncie. Ostatni wieczór w Nowym Jorku spędzimy w Bryant Park, ale idąc do niego właśnie przechodzimy obok Madison Square Park. A wiecie może, że parki i skwery zajmują 24% Nowego Jorku? Ostatnią atrakcją, którą odwiedzimy w Nowym Jorku, jest Museum of Modern Art, gdzie można zobaczyć różnego rodzaju wystawy. Na przykład wystawy związane z malarstwem, rzeźbiarstwem, grafiką, fotografią czy filmami. Za chwilę pojedziemy na 5. piętro, żeby zobaczyć wystawę Van Gogha. Chcecie zobaczyć niesamowity obraz Picassa? Czy chcielibyście usiąść na takim fotelu i przeczytać książki z takiej półki? Przyszedłem tutaj specjalnie dla mojego brata Patryka, który rok temu chciał tutaj przyjść, lecz mu się nie udało. A oto autentyczny obraz Vincenta van Gogha pod tytułem Gwieździsta noc. Obraz ten jako jedyny z nielicznych dzieł Van Gogha został namalowany nie z natury, lecz całkowicie z pamięci dzięki wyobraźni autora. Chociaż MoMA prezentuje 230 prac Pabla Picassa, to malarz nigdy nie odwiedził Nowego Jorku. Żadne muzeum chyba już nigdy nie przeżyje bez gołych babek. Patryk chciał, żeby mama poleciała helikopterem, więc chyba poleci z mamy. I tak oto kończy się nasza niesamowita podróż po Nowym Jorku. Od zapierających dech w piersiach widoków z Empire State Building, przez tętniące życie ulicy Times Square, aż po spokojne alejki Central Parku. Każdy zakątek tego miasta opowiada swoją własną historię. I jedziemy na lotnisko. I się z wami już żegnam, ale nie żegnam się z wami, widzowie, no. No co, no po prostu dupa wam powiem. Muszą tak dużo gadać. Chcieliśmy już wchodzić do samolotu, gdy nas zatrzymali, ponieważ w moim przypadku, gdy lecę samolotem, potrzebuję mieć zgodę od mojego lekarza na papierze, jak lecę po prostu jakimś lotem, że wylatuję z kraju. Potrzebuję mieć taką zgodę. I na tej zgodzie jest ta data. I załoga się uczepiła tego, że ta data miała być 2 dni czy 1 dzień po prostu do przodu. I uczepili się 2 dni i takiej po prostu drobnostki, takie daty. I nie chcą mnie wpuścić na pokład samolotu. I wiecie co, jest taka piosenka,
One night in Dubai. To będzie one night in New York. Nie wracamy do domu. Zostajemy w Stanach. Samolot leci do Polski. Jest w drodze, ale bez nas. Przyjechaliśmy właśnie do hotelu. Nawet dostaliśmy, wiecie, nawet większy pokój niż mieliśmy przez ten tydzień w Nowym Jorku. To teraz zobaczycie, jak wygląda ten nowy hotel i jego pokój. Dużo tu przestrzeni. To powiem fajnie. Ale powiem szczerze, wolałbym jutro rano znaleźć się w moim łóżeczku w domu niż w tym tutaj. No, fajny pokoik. Choć do jedzenia nie ma co za bardzo, bo jedynie to, co kupiliśmy sobie na drogę do samolotu, czyli Doritosy, więc za bardzo się nimi nie najemy. Lepszy ryc niż nic. No i trochę wody. Jeszcze dostaliśmy z lotniska. Panie tam w lotnisku próbowały jeszcze coś zrobić, przekonać załogę, żeby nas wzięli, ale nic nie udało się załatwić. No i pani z lotniska nas tutaj podwiozła, bardzo miła. Nazywa się Monika. Pozdrawiam. No to jesteśmy w hotelu. Jest godzina 11, znaczy 11 w nocy czasu nowojorskiego, a w Polsce jest teraz 5 rano. No, to wy teraz pewnie śpicie, macie piękne sny. Tak myślę, że piękne. No, a my tutaj za chwilę pójdę się drzemnąć, bo już mi się oczy trochę kręcą i wiecie, zaraz zasnę. Dobranoc. Witam was, nie w Polsce, tylko w USA. Nadal tutaj jesteśmy, jak to już mówiłem. Już zjedliśmy pyszne śniadanko w tym tutaj hotelu. O 12 wyszliśmy z naszego pokoju, ponieważ tak musieliśmy. I teraz tutaj rano, nie jest rano. Teraz tutaj już po prostu czekamy, żeby wyjechać autobusem do lotniska, które jest bardzo blisko i które nawet tutaj widać z okna. Adaś, a co myślisz o całej tej przygodzie? Jesteś bardzo zestresowany? Czy jestem bardzo zestresowany? Niech no pomyślę. Na razie jak widać jestem bardzo chill out. Bardzo polecamy ten hotel. Jest tu bardzo przyjemnie i obsługa jest bardzo miła i pomocna. Pozwolili nam tu zostać ile chcemy. Oraz pyszne śniadanie. 2000 years later. Przechodzimy kolejną sprawę bagażową. Tylko tym razem do Warszawy. Wiecie czemu zostaliśmy jeszcze jeden dzień w Nowym Jorku? Zostaliśmy tutaj jeszcze jeden dzień, ponieważ moja mama wczoraj nie chciała mi kupić pizzy, więc sobie ją dzisiaj zjem. Wy też macie déjà vu? Bo wszyscy tutaj na lotnisku po prostu mają déjà vu. Wszyscy pracownicy. Drugi raz mnie tutaj widzą, a powinienem już być w Polsce. Ale nie, to nie jest déjà vu. Tak jest naprawdę. Jestem już drugi raz na lotnisku w przeciągu 2 dni. 2 dni. No to co, wracamy. I znowu ten sam widok macie, widzowie. Adaś, no to żegnamy się z Nowym Jorkiem i z New Jersey, prawda? Niestety to już powoli koniec tego odcinka. Z całego serca chciałbym podziękować wszystkim za pomoc i wsparcie podczas tej podróży. A jeżeli spodobały wam się wszystkie odcinki z Nowego Jorku, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych takich niesamowitych i zwariowanych podróży. To do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!